Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na Overdrive Fan Studio, a dzisiaj międzynarodowa gwiazda internetowo-youtubowa, czyli Maro Maro. Hello Maro, how do you do? Hello, Mr. Paweł. Hello Maro, so we're gonna talk today about Maro's fame and... Nie no dobra, słuchajcie, Maro... Tyle beki na dzisiaj starczy. Znaczy nie, to na pewno nie będzie koniec beki. Będzie Maro, witamy serdecznie w dzisiejszych rozmowach na Overdrive Talks, czyli gadki przesterowane, jakbyś nie wiedział, w jakim programie występujesz. Tak. Lecimy w piątek. Sprawdzałem. Sprawdzałeś. Pogadamy sobie z Markiem troszeczkę na temat jego twórczości, muzyki, sprzętu gitarowego, a w zasadzie nie wiemy o czym, bo nie wiadomo dokąd ta rozmowa nas zaprowadzi. Takie jest Życie. Takie jest życie. A póki co łapeczki w górę, subskrypcja, dzwoneczek i zaczynamy. Zabawę i czołóweczka w wyjątkowej aranżacji specjalnie na dzisiaj. Tak. Maro, myślę, że osoba części z Was znana, aczkolwiek może niekoniecznie, ale rozmawiamy, słuchajcie, o gościu, który jest, jakby nie patrzeć, po części też youtuberem gitarowym, Ewidentnie. najbardziej znanym, polskim na świecie. Czy to dobrze zabrzmiało? Słuchajcie, no Marek ma w tym momencie ponad 1 000 000 subskrypcji, co to jest moim zdaniem sztos, boom. Natomiast czy to wszystko, czy to nie wszystko, to Marek może sam nam na ten temat powie, ale jakbyśmy mogli opowiedzieć, skąd to wszystko się wzięło. Najbardziej myślę, że Marek jest znany ze swojej albo aktualnej odsłony, czyli człowieka ubranego z głową księżyca i w ogóle całe uniwersum postaci, o tym pogadamy, jak również ze słynnych coverów Retro Poland. Ja tylko powiem, Marku, od siebie, że w ogóle dla mnie była niezła beka, jak się dowiedziałem, że ty w ogóle jesteś Polakiem i to jeszcze mieszkasz wcale niedaleko ode mnie. Myślę, Częste że pytanie. Częste pytanie, prawda? Powiedz tak ogólnie, jak to u Ciebie się zaczęła ta Twoja muzyczna przygoda, bo o tym miejscu, w którym jesteś, skończymy jakby ten wywiad, ale zacznijmy jakby od Twojej przygodzie muzycznej, jak to się zaczęło, o początkach na YouTubie, bo sam wiem, że dużo tego się działo. Początki na YouTubie czy początki z gitarą? Początki, no to zacznijmy od początków z gitarą. Okej, Pokrótce, nie? Żeby tak, Pokrótce, wiesz, dobra. w 5 godzinach się wyrobić. No to tak, to początki z gitarą zaczęły się dość zabawnie, osobliwie, bo byłem i jestem wielkim fanem Systemów a Down i wiem, może się nie wydaje, ale w gimnazjum słuchałem tylko takich rodzajów zespołów. I pamiętam, że miałem ich koncertówki w czasach, kiedy jeszcze te koncertówki trzeba było ściągać z różnych źródeł. Legalnych. Na przykład, wiadomo, z takich tam różnych sobie Kaz, Berszerów i innych, które były w pełni legalne. Oczywiście. I pamiętam, że miałem taką koncertówkę tego zespołu, czy tam parę wykonów koncertowych. Nazywał się ta impreza nazywała się Big Day Out. Słynna impreza. Słynna impreza, tak, 2000 chyba pierwszy rok albo drugi, kiedy System of a Down było jeszcze takie na fali. I oni mają taki utwór, co się nazywa Psycho i ten utwór ma taką solóweczkę ładną na końcu. I pamiętam, że bardzo mi się podobało, jak na tym koncercie ich gitarzysta, czyli Daron Malakian, jedna z moich też takich gitarowych inspiracji wczesnych, taki totalnie naćpany, leżał na scenie i grał tą solówkę i tak tarzał po niej. Ja jako ten taki dzieciak miałem, ja też tak chcę, mamo, ja też tak chcę, no nie? I oczywiście wiadomo, jakoś do tej pory nie udało mi się tego scenicznego patentu powtórzyć w czerwonych gitarach. Ale blisko było. Ale było blisko, to była moja taka jakby pierwsza inspiracja. Chodziło mi o tą taką jakby jego wolność ekspresji z tą gitarą. I mój tata wtedy pomyślał, że no to może synek w takim razie spróbuje z tej gitary i kupił mu jego pierwszego Epifona Juniora ze wzmacniaczem i kablem w zestawie. Chyba za jakieś całe 350 zł. Ale wiesz, cena nie gra roli, to był spoko instrument jak na pierwszy raz i powiem szczerze, jakby nawet jak to brzmiało jak kupsko, nazywajmy rzeczy po imieniu, to grałem codziennie po jakieś tam, wiesz, 6-8 godzin i to się tak rozwijało. I później przyszła druga rzecz, czyli ten YouTube, o którym mówiłeś i pytałeś. I YouTube przyszedł w dziwny sposób.
bo tej historii chyba nawet nigdy nie opowiadałem, co ciekawe, więc to jest w ogóle śmieszne. Na informatyce mieliśmy takiego fajnego pana od informatyki, który po prostu mówił, no macie do zrobienia jeden projekt na rok, a ja w tym czasie będę robił swoje rzeczy. I sobie grał w plemiona, no nie? Super, no najlepszy nauczyciel na świecie, bym powiedział. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy pana Roberta. I sytuacja była taka, że pan od informatyki Robert zadał kiedyś taką fajną pracę domową i ogólnie na lekcji, żebyśmy nauczyli się montować filmy. Super. Panie. Po prostu mistrz, no nie? I ja pamiętam, że wtedy pomyślałem sobie, kurczę, no ja robię te swoje utwory, już zacząłem jakieś tam robić, gram na tej gitarze, zrobię teledysk. No nie? Zrobię taki domowo nagrywany, taki dupny na maksa, ale teledysk, no nie? I wziąłem po prostu wtedy, pamiętam, tatę zaangażowałem, tata z kamerował mnie, jak tam gram ten utwór. I jeden z moich takich demo utworów, nie ma go niestety na YouTubie, tak jak wam mówiłem na dole, niestety mój kanał został zhakowany i usunięte pierwsze materiały z niego, smutne bardzo, nieważne, wrócimy do tego później. I zrobiłem teledysk, dostałem z tego 6, ale dostał 6 też ten, kto zrobił po prostu montaż pod piłkarzy, więc jakby to nie była wygórowana cena. Po prostu takie coś było wtedy. Ale ten filmik sprawił, że ja polubiłem montować filmy wtedy właśnie. I akurat pojawiła się taka platforma YouTube, na który też to uploadowałem po raz pierwszy. Nie mogę przytoczyć, ile to miało jakichś tam wyświetleń, łapek czy czegokolwiek. Wtedy były chyba w ogóle jeszcze gwiazdki. Wtedy było chyba 5 gwiazdek albo jedna gwiazdka, 3 gwiazdki. Jakby to był inny ranking zupełnie. Najstarsi norwescy górale nie pamiętają tego. Dokładnie tak, to już są, wiesz, wikingowie wtedy, wiesz, surfowali po morzach tego Morza Bałtyckiego. Ale wiesz, sytuacja była wtedy taka, że dla mnie to było coś fajnego, bo miałem wtedy po prostu możliwość jakiejś takiej swojej własnej też ekspresji wtedy, właśnie. jako taki dzieciak, no nie? No i tak se robiłem dalej te filmiki i w końcu w szkole mnie tam na jakieś apele jeszcze brali, żebym tam pograł na gitarze, co było fajne, bo nie musiałem siedzieć na lekcjach. Tak, to ja też na wszystkich apelach zawsze grałem. I dostawałem jeszcze celujący z zachowania. Same plusy gry, słuchajcie, na instrumencie. Same plusy gry na instrumencie. No i tak to się rozwijało i tak się też stałem tym gitarowym youtuberem i tak jest do dziś, mimo że obecnie już nie uważam się aż tak bardzo za tego youtubera w 100%, bardziej za osobę, która publikuje materiały na YouTube, bo Tak, musi. gadaliśmy o tym, no. Tak, ale tam nie gadaliśmy. Tak, tam nie gadaliśmy. Więc obecnie publikuję materiały na YouTube, ponieważ taka jest kolej rzeczy, ale po prostu uważam się już teraz bardziej za, no nie wiem, no, internetowego muzyka. Po prostu. W międzyczasie Marek użył magicznego stwierdzenia w czerwonych gitarach. Tak, Marek był przez ile? 7? 8 lat gitarzystą czerwonych gitar. I do tego etapu też dojdziemy. Etap, który Markowi dużo radości przyniósł, ale dużo doświadczenia również. Tak. Ale no, gadamy o internecie, Pięknie o chłopaku, który na początku lat 2000 mniej więcej, nie? Zaczął pierwsze nagrywki i pierwsze wrzutki. O tym pierwszy twój kanał straciłeś. Ja swoją drogą mój pierwszy kanał również. Nawet więc... nie kanał, to jest ten sam kanał, tylko po prostu zostały z niego usunięte wszystkie filmiki. Wyzerowali ci. No tak, gość po prostu był taki wredny, ta osoba, bo nie wiem, co to był tak naprawdę, po prostu był na tyle wredny, że po prostu usunął mi wszystkie filmiki, zostawił jeden i co najlepsze, zostawił mi utwór, który miałem grać na apelu w szkole, po prostu jeden, ale wiesz, ujmę to wprost. Byłem wtedy debilem, miałem kiepskie hasło, to była też po części moja wina, więc to tak się płaci błędy za posiadanie kiepskich haseł. Róbcie sobie trudne hasła i uwierzytelnianie tam i dwustopniową dokładnie. uwierzytelnianie, bo po prostu ja dostałem tutaj po dupsku i niestety drugi raz bym nie chciał. Tak jest. Mój kanał też pierwszy został skasowany, w którym niektóre filmy miały 300 000 wyświetleń naście lat temu. Co prawda to były filmy moje wyczyny, jak miałem tam naście lat i też już nigdy tego nie zobaczy, ale no. Historia wyrwana. Historia, tak to jest. No i mamy nowy kanał Mara. Jak sobie w ogóle prześledzicie, no to jakby jest kilka odsłon twojej działalności, nie? Pierw chłopaczek w masce, i to nie w okresie pandemii, grający na gitarze. Ja jestem podróżnikiem w czasie. Dokładnie. Przewidziałeś sytuację. Ale no chyba pierwsze boom to były stylofony. Wiesz co, to było tak. Pierwszym boom tak naprawdę nawet nie były stylofony. Pierwszym boom były
takie kompilacje gitarowe, które w pewnym okresie robiłem, bo byłem wtedy trochę zdesperowany na to, żeby coś w końcu osiągnąć w sensie takim, żeby może na obiad jeść coś więcej niż 2 bułki i serek wiejski. Okej. Chyba rozumiesz? Nie miałeś stałej pracy nigdy? Nie miałem. O, Miałem zawsze tak, że po prostu robiłem muzyczki do reklam, pracowałem sesyjnie, Okej. byłem biedakiem, wiesz, jakby to było tak, że niestety stałą pracę miałem dopiero od tak naprawdę Czerwonych Gitar, taką, jeśli możesz nazwać to stałą pracą, ale no była stała, no bo te koncerty były jak praktycznie taka praca w korporacji jakiejś, no nie? No tak, Zresztą tak. tak to traktowałem. Ja zresztą często mówię, że ja pracowałem w Czerwonych Gitarach po prostu, bo to była byłeś najemnikiem, nie, najemnikiem byłem wcześniej. W Czerwonych Gitarach byłem Aha. po prostu pracownikiem. pracownikiem. Byłem po prostu pracownikiem. No ale na tej zasadzie, że dopiero zarabiasz jak pracujesz, Tak. nie tak jak w urzędach. Tak, no musiałem nawet sporo pracować nad tym, ale wiesz, nie byłem wcześniej nigdy zatrudniony, po prostu tak sobie, mówię, tutaj dostawałem jakieś na przykład zlecenia muzyki do reklam, na przykład, nie wiem, jakaś łódzka Kranówka, Semafor, robiłem też jakieś spoty, nawet niestety, tutaj niechlubnie się muszę przyznać, dla polityków muzyki, ale to były takie zlecenia od jakichś różnych ludzi i z różnych ugrupowań, nie tak, że tam jakieś jedne faworyzowałem, coś takiego, po prostu co dostałem, to robiłem, no bo wiesz, 300, 500, 1000 złotych zawsze pięknie jest dostać za coś, co zrobisz. Słuchaj, ale tak jest, że jak nawet Czerwone Gitary, czy nawet ja gram koncerty gdzieś, to się nie pytamy, a z jakiej partii jest wójt? No, Przecież, wiadomo, po prostu grasz tak, muzyka ponad dokładnie, podziałami, no nie? Dokładnie. I wtedy było tak, że właśnie ja robiłem to dokładnie na tej zasadzie, a to jeszcze były, wiesz, który to był rok 2012, 13, 14, coś takiego. Oczywiście też sprzedawałem swoje płytki, za to było takie, nazwałbym kieszonkowe plus, no nie? Czy miałeś już wtedy swoją rzeszę jakichś widzów? Widzów nie? w największym stopniu mogę nazwać fanami. Niektórzy są, ci co są po dziś dzień ze mną, mogę nazwać ich na pewno fanami. Czasami sobie tam gdzieś się widujemy, piszemy sobie coś tam, nawet niektórych z nich pamiętam jeszcze, jak ze mną gadali. Dajcie znać swoją drogą, od kiedy, jeżeli znacie Mara, od kiedy znacie jego twórczość? Czy jest tutaj ktoś, kto faktycznie znał go przed słynnym Retroporant i jego tą aktualną twórczością, nie? Sądzę, że parę takich osób się znajdzie. Jak pamiętam, wrzucałem pierwsze filmiki Retropolan, to bardzo dużo osób napisało mi, że wow, znowu wrzucasz te filmiki po tylu latach, że pamiętam, jak cię oglądałem tam w liceum, gimnazjum, gdzieś tam, no nie? I takie miałem, aż taka, wiesz, łezka pociekła trochę. Ale o co jeszcze pytałeś, wracając, bo zaczęliśmy od czegoś innego, od pracy, tak, Od tej od pracy. pracy, no, od pracy, Tak, no. no to ja się łapałem różnych takich zleceń, później na przykład grałem trasy koncertowe, trasę grałem z Danielem Spaleniakiem, pozdrawiam Daniela, z Normalsami grałem trasę, pozdrawiam Normalsów, takie łódzkie zespoły, łódzki songwriter taki. Więc też tam miałem jakieś takie dodatkowe joby. Robiłem też te takie tam zlecenia, na przykład właśnie dla Alibaby, to był producent Popka kiedyś wcześniej i Matea, więc też tam miałem z tego jakieś takie sesyjne zlecenia. I po tych wszystkich po prostu tutaj kiełbaszeniach się na każdą stronę i robienia po prostu wszystkiego, żeby tylko, wiesz, Przeżyć. mieć w końcu na koncie więcej niż 500 złotych, trafiły się Czerwone Gitary. I trafiły się przez Żurka z obecnie Nocnego Kochanka. Pozdrawiam Żurka, tak, przez Artura. Artur mi podrzucił opcję, bo tam potrzebowali gitarzysty i Żuras mnie polecił i okazało się, że jednak pasuje jakimś cudem. No i Ale wiesz, nie miałeś wąsa wtedy? nie miałem wtedy wąsa. Wąsa mam dopiero po Czerwonych Gitarach, bo oni chyba niespecjalnie lubili, jak przez miesiąc mam taki pitch wąs. Na koncertach to pewnie nie wyglądało najpiękniej. Gdzieś mogę to zrozumieć, bo taki wąs niestety u mnie dość wolno rośnie i to są 2 miesiące ciężkiej pracy nad sobą. Walki z tym, żeby go w końcu nie zgolić. No i wiesz, i to tak się po prostu ciągnęło i mówię, i były wtedy te Czerwone Gitary. W trakcie Czerwonych Gitar, bo jak już jedziemy dalej tą karierą, tak. mogę chyba tak dalej Możesz, jesteśmy na fali. Jedziemy. Więc Czerwone Gitary, w trakcie Czerwonych Gitar płyta z Popkiem, którą robiłem sobie między trasami po prostu. Później pandemia wybuchła, więc ja zacząłem w takim wypadku robić coś, co akurat było wybite na moim YouTubie przez przypadek, czyli jeden filmik ze stylofonem. I ten filmik ze stylofonem tak się wybił, że w tamtym momencie opłacił mi moje pierwsze
znaczy moje pierwsze pieniądze z YouTube'a poszły na opony w moim samochodzie, więc to była moja taka pierwsza zapłata i pamiętam, że się bardzo cieszyłem, bo ja wcześniej nie zarabiałem z YouTube'a. Zacząłem zarabiać dopiero dużo później. Miałem tam problemy z AdSense'em po prostu. I mówię, moja pierwsza zapłata z YouTube'a opony do samochodu, pamiętam, Popek się ze mnie śmiał. I, no i później było tak, że z tego YouTube'a zrobiłem kolejny filmik stylofonowy, który znowu się wybił. Jest tego trochę, jak tak patrzyłem. Ze Paręnaście filmów. 150. No. Bardzo dużo z tych filmików stylofonowych, bo ja to robiłem jak pracę. No stary, ja, wiesz, jak była pandemia, co innego miałem robić? Koncertów nie ma, żadnych tutaj współprac i takich rzeczy nie ma. Jedyne, co mogę robić, to wstaję o 8 rano, zresztą tak jak Tefi teraz, o 8 rano zaczynam pracę, o 7 rano wstaję, jem śniadanie, siedzę i tak do 18 siedzę i po prostu wtedy robiłem stylofony, teraz tam sobie pyrgam na gitarze. Czy jak to? YouTuberzy przecież nic nie robią i dostają pieniądze za nic. No, popatrz. popitali na gitarce. No popatrz, no popitali na gitarce, Kurde, no. poklika w ten komputer No i właśnie. wiesz, jakoś jest. Ale wiesz, nie no, po prostu te stylofony były bardzo ciężką pracą tak naprawdę, bo ten instrument jest okropny. Jest po prostu okropny w tym, żeby coś z nim zrobić. W obsłudze to po prostu, W obsłudze nie? jest okropny i każdy filmik to była praktycznie sesja wyrywania sobie włosów z głowy, więc aż dziwne, że mam taką czuprynę, bo powiem ci, nie było pięknie w trakcie tego całego okresu. Pierwsze 2 lata były super, ale potem kolejne 2 lata to już była, wiesz, męka, no nie? Bo już trochę miałem dość tego instrumentu, miałem takie, no ja jestem gitarzystą, a nie stylofonistą, wiesz, a takie wewnątrz siebie miałem trochę takie 2 wilki walczące ze sobą. I co mam ci powiedzieć? No, później wróciły też koncerty i Czerwone Gitary wróciły na tor, więc mogłem te stylofony trochę tak jakby odpulić i dokończyć Czerwone Gitary, ale no wiesz, po 8 latach grania historii jednej znajomości, czy takich ładnych oczu, w pewnym momencie mówisz sobie, no fajnie byłoby może coś swojego też pograć kiedyś w życiu, jak jeszcze nie jestem, nie wiem, w wieku 45 czy 50 lat i już po prostu mam dość życia, no nie, bo prawdopodobnie tak by się mogło stać. Więc jeszcze jako, że wtedy miałem 33 lata, no to stwierdziłem, że jeszcze mam w sobie powera, odchodzę, robię swoje i po prostu wtedy powstało Retropoland i po 1,5 roku powstało Moonlighting i teraz siedzimy tutaj i rozmawiamy. Tak, Retropoland, pamiętasz pierwszy numer, który był nagrany i zarazem pierwszy, który nagle gdzieś tam się na Tak. świecie wybił? Tak, pamiętam. To było bardzo szybkie, bo powiem ci tak, to też jest taka trochę głębsza historia, bo odchodząc z Czerwonych Gitar, jakby oszczędziłem sobie, w ogóle to jest też taka istotna rada dla ludzi, którzy chcą może robić takie rzeczy, więc mówię to też w tamtą stronę, Oczywiście. że jak chcesz robić jakieś swoje rzeczy i po prostu nie bać się o swoją przyszłość, rada dla osób, które to robią, to wiesz, radą nie jest to, że tam graj ładne solówki, No. pisz utwory od serca, rób te rzeczy, to już powinno być od początku, no nie? Radą jest to, jeśli możesz, to zaoszczędź taką ilość pieniędzy, żebyś mógł przez rok to robić bez obaw. Bo to nie jest lekkie stworzyć coś swojego, to nie jest łatwe, to nie jest w ogóle, czasami nawet wręcz naturalne. Telefony były bardzo nienaturalne dla mnie, a poszły. Więc ogólnie warto mieć taką poduszkę, żeby w ogóle przetrwać jakiś czas i mieć też z tyłu głowy to, że może nie wyjść i musisz się z tym pogodzić. Po prostu. Ja miałem to szczęście, że wyszło. Ale konsekwencja jaka ogromna. No w tym wszystkim była, nie? konsekwencja była naprawdę ogromna. Początek był taki, że jak odszedłem z Czerwonych Gitar, chciałem zrobić sobie miesiąc przerwy, przemyśleć na spokojnie, bo odszedłem na sam koniec kwietnia, można powiedzieć 1 maja, święto pracy. I wiesz, miałem takie, dobra, ja sobie pojadę teraz tam, nie wiem, pojedziemy sobie z Martą w góry, sobie tam odpocznę chwilę, pomyślę, co bym chciał robić dalej, na spokojnie, bez pośpiechu, dałem sobie rok, a jak po roku nic nie wyjdzie, to pójdę szukać gdzieś pracy po prostu. Albo znajdę jakiś inny zespół, nie wiem, weselny jakikolwiek, no nie, cokolwiek, żeby tam zarabiać. I miałem coś takiego, że wpadłem na pomysł tych takich właśnie oldschoolowych nagrań, takich w stylu, żeby kamera VHS. Miałem jakby fazę na takie vintage sprzęty i żeby coś takiego sobie nagrać, spróbować to zgrać, obrobić, zobaczyć jak to będzie działać. I ustanowiłem sobie brzmienie gitarowe, do którego tam może dojdziemy i to brzmienie po prostu sprawiło, że ja takie miałem, kurde, ono tak trochę brzmi jak takie stare kaseciarskie nagranie, no nie?
co jakbym wymyślił temu jakiś taki patent w stylu właśnie to Retropoland, no nie? Że takie brzmi jak takie oldschoolowe polskie nagranie, no nie? I żeby było jeszcze takie charakterystyczne, to Marta mi podrzuciła pomysł. Ty, a jakbyś tak usiadł za tym dywanem, znaczy przed tym dywanem takim, bo ty tak lubisz te takie dywany, to może zrób sobie taki... Ale miałeś ten dywan normalnie wtedy? Miałem inny dywan, Inny? a ten zamówiłem sobie specjalnie, Aha. no nie? I Marta powiedziała, ty może usiądź sobie przed takim dywanem, bo wiesz, to by ci tak fajnie wyglądało, po prostu byś miał taki fajny też backdrop, no nie? Mówię, dobra, no spoko, no nie? Zamówiłem dywan. No i dres, i dres. Tak, i te właściwie to są, nawet nie są dresy, To nie tylko dres, to właściwie kurtka taka jakaś, nie? kurtka ortalionowa, czy tam No. kurtka wiatrówka taka. Ale Zamówiłem sobie z 5 takich wiatrówek z Vinted, 20 zł za jedną, No. więc wiesz, Sztos. wewnętrzny, Inwestycja. wewnętrzny Janusz ucieszony. I kurde co, no, sobie zacząłem kręcić te filmiki i miałem taką zasadę, że zrobiłem jakby aranżację tych utworów, co by było, gdyby to brzmiało na wstęp, tak powiem na szybko, bo to ma też swoje głębsze, jakiś tam głębszy lore, że tak powiem. Jakby to brzmiało, gdyby to było zagrane w taki oldschoolowy sposób, ale też trochę tak dziwnie, no nie? I zrobiłem serię pierwszych 10 filmików w ciągu jednego dnia. No tak jak teraz to nagrywaliśmy, to ja dokładnie tak samo nagrywałem te 10 filmików pierwszych. I tam były Smoke on the Water, tam był Enter Sandman, tam był Crazy Train, tam chyba był Afrykę Switcher the jako pierwszą Mind. słyszałem. Nie, Afryka była dużo Później, później. okej. Afryka była już trzecią chyba serią w ogóle. Pierwsza seria to były w ogóle takie kurde szlagiery, takie Leila, przepraszam, jakieś takie najpodlejsze szlagiery, które każdy zna, no nie? No i pamiętam, że zacząłem wrzucać. Pierwszy wrzuciłem właśnie... Jeszcze zrobiłem wcześniej jakieś takie parę filmików autorskich, a potem wrzuciłem tego Smoke on the Water, jak siedzę, patrzę w tą kamerę, tak jak siedzieliśmy, Na patrzyli w tą czołówce, kamerę. Zagrałem sobie to i nagle ten filmik tak trochę więcej osiągnął niż te poprzednie. I ja takie... Coś w tym jest, no nie? Ale dobra, no jedziemy z Martą sobie akurat w góry, to tam wiesz, na razie sobie odpocznę. Mam naszykowanych chyba 10 albo 20 filmików, bo tak, wiesz, nie chcę o tym myśleć po prostu na co dzień. Po prostu wolałem naszykować wcześniej. A to też ciekawe, i bo mieć myślałem, wrzucanie. że nakręciłeś jeden i potem się okazało, nakręciłem że 20. od razu zrobiłeś z grubej rury. Tak, 20 zrobię. No bo wiesz, stary, no jakby nie jesteś w stanie stwierdzić, czy to się wybije po jednym filmiku. No. Jesteś w stanie stwierdzić to dopiero po jakimś czasie, no bo no, musisz do tego podejść tak, że to ma być jakaś taka cykliczna seria, no nie? No tak działa obecny internet. Coś musi po prostu chwycić z tej twojej serii i może się uda, no nie? No i wiesz, pojechaliśmy w te góry, ja tam sobie naszykowałem filmiczki, które będę wrzucał, drugiego wrzuciłem Enter Sandmana, potem sobie wrzuciłem chyba Crazy Train. Idziemy sobie z Martą na do Skalnego Miasta sobie pojechaliśmy, to było tam, wiesz, Czechy. Łazimy sobie tam po tych tam górkach, po tych skałkach, sprawdzamy sobie, jak to wszystko wygląda, wychodzimy, podchodzę do samochodu, odpalam telefon, a tam 1000 powiadomień. O kurde. I takie, co tu się dzieje, no nie? Takie, Marta, co to jest, no nie? I tam piszą mi ludzie, jesteś na Make Life Harder, coś tam, gdzieś tam jesteś, coś tam, tu, tam, wszystko jest, twój filmik ma tyle wyświetleń, to, i ja takie, co, no nie? I to jeszcze nawet prawie nie był miesiąc od czasu, kiedy ja chciałem zrobić wolne po czerwonych gitarach, Aha. no nie? Bo ja byłem jeszcze, wiesz, stłamszony mentalnie trasą, na której zagrałem właśnie 100 koncertów w pół roku. Ledwo co, wiesz, odczepiłem, można powiedzieć, taką kulę u nogi, która, wiesz, mi tam dyndała, a już nagle muszę robić kolejną rzecz, bo jednak to się wybiło i to tak strasznie, że ten Enter Sandman po prostu, on chyba w jeden dzień to z 1,5 miliona strzelił, no nie, po prostu. Wiesz, mówię, udostępniony został też na Make Life Harder, więc dziękuję Make Life Harder. Pozdrawiamy. Został udostępniony tam dość mocno i no po prostu, wiesz, wystrzelił tak, że nagle te wszystkie kolejne filmiki też no nie, poleciały. I później było tak, że co nie wrzuciłem, szło, no nie, szło. I wiesz, i po prostu ja mówię, dobra, super, no to muszę robić tylko tego więcej. Ale dochodzi kolejna rzecz, no bo fajnie, że sobie robisz filmiki na Instagrama, ale co dalej? Co dalej? Bo wiesz, bo sam Instagram, no to co on ci da? No sobie wrzucisz filmik, polansujesz się i tyle, no nie? Ja tam jeszcze jestem tak bardzo lansującą się osobą, że jakby no mam to gdzieś. Dla mnie się liczy to, że po prostu chciałem, żeby wydać coś, co ludzie będą jakby słuchać po prostu, a nie tam, że jestem popularny na Instagramie, tam mam to gdzieś totalnie, no nie? Po prostu był to sposób do tego, żeby dojść do tego ostatecznego celu, mieć słuchaczy, fanów, no nie?
I stwierdziłem, dobra, no to skoro ludzie tak lubią krótką wersję Czy tego to było cały utworu... czas wybicia na Instagramie, nie na YouTubie? Na razie mówimy o Instagramie, właśnie, tak. no Mówimy o właśnie. Retropolant na Instagramie. Bo od tego się zaczęło. Od tego się A, zaczęło. okej, dobra. Tak, pierwszy był Sandman, Enter Sandman. Pytałeś o pierwszy, co to był Enter Sandman i pomyślałem, no to skoro się wybija krótka wersja, czyli sam ten riff, to w takim wypadku ciekawe, czy cię wybije pełna wersja. Okej. Czyli 2-minutowy, 2,5-minutowy cały jakby utwór, no cały utwór, no fragment utworu zaaranżowany tak, żeby tak, nie był tak. nudny po prostu, no nie? W tym Retropolant stylu, z teledyskiem nakręconym na osiedlu, które wygląda jakby było takie blokowisko i te sprawy, no No w nie? końcu Łódź. Nakręcone na Piaskownicy. W Piaskownicy, przepraszam. W Łodzi oczywiście, tak, dokładnie. Łódź jest bardzo wdzięcznym miastem, jeśli chodzi o takie klipy. Tak jest. Piaskownica była też piękna. Ogrodzenie było może trochę takie nowoczesne, ale no nie. Więc zrobiłem taki klip i nagle dostałem, wiesz, masę wiadomości od jakichś znajomych, ludzi, że w ogóle to jest super, że więcej takich rzeczy, że to w ogóle świetnie się ogląda, świetnie się tego słucha. Ja wiesz, miałem takie, no jakby, ja nawet nie kazałem nikomu tego oglądać, po prostu wrzuciłem do netu, no nie? I ludzie piszą mi, że rób tego więcej, no nie? To ja mówię, super. Mówicie macie, no. Mówicie macie, no nie? I potem był kolejny Holy Diver, kolejny było Chop Suey, kolejny był chyba Iron Man. I tak wiesz, wymyślałem jakieś pomysły na te klipy. Zazwyczaj zasada była taka, z Martą mieliśmy taką zasadę, że te klipy mają być wymyślone i mają mieć taką historię, żeby to w godzinę nakręcić. I każdy był nakręcony mniej więcej w godzinę, no nie? Że tam po prostu, nie Można? wiem... Można. Można, że nie wiem. Ten Sandman był nakręcony chyba w pół godziny, jeszcze spacerek sobie zrobiliśmy po osiedlu, a potem na zakupy pojechaliśmy. Holy Diver, no to mam te nogi w basenie, siedzę i gram na gitarze, to było no, chyba w pół godziny nakręcone, no bo tam tylko wiesz, parę take'ów z gitarą i tam jak se chlupię w tym baseniku. No bo Holy Diver, wiesz, rozumiesz o co chodzi. Święty Nuriusz. Potem był Chop Suey, no to kurczak rozmaitości, no to wiesz, jem tam sobie tego hinola, no nie, czy tam właściwie hinol to nie jest, tak naprawdę to jest w sumie wietnamskie ostatecznie, no. Przepraszam. I wiesz, jem sobie to jedzonko i jem sobie je w parku i jest wszystko fajnie, no nie, więc no, takie, wiesz, takie pomysły proste na klip. Iron Man był w garażu, no bo tam żelazka szukałem. Tak. Pomysły na klip z serii Dzień jak co dzień, ale przedstawiony w sposób taki oldschoolowy i jakoś to zażarło i poszło i powiem Ci dalej, jestem tym bardzo zadziwiony, że to tak działa, no nie, i tak wygląda w ogóle. No, więc no, to chyba odpowiedziałem dość grubo na to pytanie. Tak, a to ja mogę tak od siebie powiedzieć, że w ogóle jak zobaczyłem twoje pierwsze, któreś, chyba to była Afryka właśnie z tych nagrań, to tak stwierdziłem, że Dobra, sorry, przepraszam Cię. no, gdzieś tam później była, nie? Więc Nie, śmiałem się z tego teledysku, bo tam on był śmieszny, nieważne, mów dalej. To ja w ogóle stwierdziłem, ciekawy pomysł, w ogóle wiesz, nie wpadłem na pomysł, że może być z Polski, tylko stwierdziłem, no ale tak, muzyka instrumentalna, przecież to się, życzę mu sukcesu, ale pewnie to się aż tak bardzo nie przebije. Ja swój kanał zakładając, miał to być kanał instrumentalny i się nie przebił, ale no to widzicie, nie ma reguły, może nie miałem takiego fajnego pomysłu jak Marek, takiej konsekwencji. Natomiast potem zaczęło się pojawiać po prostu jak grzyby po deszczu, wszędzie byłeś. No wiadomo, że te algorytmy gdzieś tam zaczęły też odpowiednio Tak. pozycjonować to. Tak. I faktycznie, no chyba możemy o tym powiedzieć, że nie wiem, 90% twojej widowni to jest jednak poza granicami Polski, jak nie jeszcze więcej. Tak, to już od czasów To jest też stylofonów. ciekawe, nie? To już od czasów stylofonów, bo wiesz, mój kanał na YouTube się najbardziej wybił na stylofonach, a gitary teraz to dobiły do 1 miliona po prostu. Ale moja widownia ogólnie, i to wiesz, to jest dla mnie takie trochę śmieszne, no nie, że wiesz, robię Retropolant, coś co jest, bym powiedział, zakorzenione w naszych sercach, cała nostalgia i te Tak. sprawy, a nie oglądają tego w Polsce, tylko Nie? za granicą. No nie? Czy oglądają to w Polsce i wielu ludzi to ogląda. Polska jest na 5. miejscu jakby w statystykach, więc to jest i nadal bardzo wysoko, no nie? Ale to nie jest pierwsze miejsce, no nie? Pierwsze miejsce Ameryka, Meksyk. Czyli jesteś taką egzotyką może dla ludzi Tak. w Stanach, nie? Że To jest egzotyczne nie? dla nich, tak. Nie? To prawdopodobnie to działa tak, że to jest dla nich po prostu egzotyczne, jak to u nas to wygląda, jak wiesz, te wszystkie ludzie mieszkają w tych blokach, jak wiesz, te ulice wyglądają, te takie jakieś stare postkomunistyczne budynki. Wiesz, ja lubię takie klimaty, bo ja dawniej bardzo lubiłem grę Stalker, no nie? I tam te takie klimaty tego Czarnobyla bardzo jakoś tak mi rezonowały ze mną, nawet płytę o tym nagrałem. I dla mnie to było zawsze takie jakieś inspirujące to takie urbanistyczne elementy tamtych czasów.
A jak jeszcze mogę teraz kręcić klipy w takich miejscach, no to stary, to jest spełnienie marzeń po prostu. Słuchaj, jak masz ochotę, mam dom z lat 70. A po wspomniałeś. babci, słuchaj, mogę udostępnić, masz, słuchaj, kolejny anturaż. Wszystko jest nietknięte. Okej, to jeśli coś z tego wypali, to prawdopodobnie zobaczycie klip w domu u babci Pawła, Mówię poważnie. ale ostrzegam, że to będzie klip z postaciami Z nowego uniwersum? z nowego No uniwersum. to jak najbardziej. No to jak już zaczęło się uniwersum, czyli w pewnym momencie Maro Maro rzuca film i ma na głowie księżyc. Tak, to jest ciekawa historia w ogóle też z tym księżycem w ogóle. Ja chcesz dokończyć, bo Nie, przepraszam. znaczy właśnie chciałem zapytać się, skąd pomysł teraz po Retropoland nagle na taki odstrzał, jeżeli tak mogę brzydko powiedzieć, nie? Nie, dobrze powiedziałeś. Nie? To był odstrzał. No bo wiesz, moja cała kariera to jest taki odstrzał, no bo wiesz, no bo jakby grasz w czerwonych gitarach, wydajesz płytę z popkiem i jeszcze robisz muzyczkę na telefonach. Tak. Znajdź tutaj, kurde, punkt wspólny. Nie? Więc tak, co do tego, co do księżyca. Czemu księżyc i czemu tak to wyszło? Powiem ci szczerze, nie wiem, ale pomysł był na to taki, że robiłem sobie wraz z coverami, robiłem też swoje utwory. Ale jak to wiadomo jest, te utwory twoje gorzej idą zawsze, jak idą też covery, no nie? No, trzeba się do tego przyzwyczaić, chyba każdy, kto robi muzykę w internecie, wie o tym. A jak nie wie, to mam dla niego złe wieści. I niestety tak to wygląda, że no, te twoje autorskie utwory zawsze będą troszeczkę tam podlej traktowane, czy to przez algorytm, czy to przez YouTube'a, czy to przez nawet swoich własnych słuchaczy i odbiorców. I ja wpadłem na taki pomysł wraz z Martą, bo wiesz, to ja tam nie robiłem tej maski, Marta robiła te Aha. maski, Marta Mroka, to dokładnie moja druga połówka w świetle prawa konkubina. I po prostu pozdrawiamy Martę oczywiście. Marta, oczywiście. Marta jest no, najbardziej utalentowaną chyba osobą, jaką w ogóle znam, bo po prostu to, co ona potrafi zrobić i też najskromniejszą osobą, jaką znam, bo wiesz, jest drugą połówką Retropoland od samego początku, no bo to ona kręci Z tylnego te klipy. siedzenia steruje. Tak, dokładnie, z tylnego siedzenia steruje, kręci klipy, wiesz, jakby te kurtki, to też ona, wiesz, mówiła mi, a ta fajna, ta słaba, to taka, więc też wybierała dywan, ona podpowiedziała, wiesz, te wszystkie miniaturki na YouTubie ona robi, no ja bym nie zrobił tak fajnej miniaturki na YouTube, takie wycinki z tych klipów, jakieś takie utworzone w jakąś taką kreatywną całość. I też właśnie ona robi te maski, kostiumy i podpowiada co do jakiegoś artystycznego kierunku tego wszystkiego, no nie? No ona ogólnie robi linoryty, tatuaże, cyjanotypie, robótki ręczne wszelkiego rodzaju. Ostatnio jeszcze zaczęła się bawić w lepienie różnych tam garnków i takich rzeczy, w sensie kubeczków. Więc jak mówię, taka mała wstawka o Marcie, bo bardzo utalentowana osoba i jakby bardzo też taka skromna. No i mieliśmy z Martą taki pomysł, że tak jak poprzednie klipy były związane ze mną i moją osobą mającą jakieś przygody, to nagle ten utwór brzmiał mi, ten Moonlighting, jakby to było takie połączenie dzień i noc. A jeszcze druga część tego utworu, ta, której nie zagraliśmy, jest inspirowana motywem z gry Elden Ring, walka z bossem Midra, tam jest taki boss, i on trochę wygląda jak takie a la słońce, tylko on jakby symbolizuje szaleństwo, ale wygląda jak takie słońce. I ja chciałem, żeby ten klip był taki, że pierwsza część, ta o dziwo przyjemniejsza w odbiorze, jest nocą i tam jest ten księżyc, a druga część to jest słońce i to jest to taka szalona część i to będzie nakręcone na jakiejś pustyni. Ale ten pomysł był trochę zbyt ambitny, bo w Polsce są tylko 3 pustynie i na jednej już kręciliśmy i ona już trochę jest tak rozjeżdżona, że nie wygląda jak pustynia, ta Afryka, o której mówiłeś. Dlatego się śmiałem z tego, jak ty to w ogóle wspomniałeś o tym. I ostatecznie Marta zdążyła zrobić tylko maskę księżyca. Znaczy tylko, no aż maskę księżyca, bo ta maska wystrzeliła strasznie. I pamiętam, że nakręciliśmy ten klip w 2 godziny. I to było na działce tam u Marty i jej tata pomagał nam też w tym, robiąc te płomienie w tle. Więc pozdrawiamy tatę Marty. Najlepszy po prostu człowiek na świecie do takiej właśnie, nazywamy go gaferem, jeśli znasz określenie gafer Tak, po prostu w branży filmowej, to tata Marty jest gaferem naszych Mamy produkcji. gafera? No mamy, tu siedzi. Ale dosłownie mamy gafera?
No wiesz co, Gaffer by się znalazł. No. Ale gaffer mówisz o takiej taśmie Tak. klejącej, no nie? No. A nie, to gaffer to jest też określenie Tak. ogólnie postaci, jednej z funkcji takiej złotej rączki na planie filmowym. taki jakby, no nie? techniczny, no. Tak, i tata Marty jest właśnie gaferem naszych produkcji, bo czasem się za kogoś przebierze, czasem właśnie podpali jakieś ognisko, czasem jakieś fajerwerki odpali, wiesz, zależy co jest potrzebne, a on się świetnie przy tym bawi. I wtedy było tak, że nakręciliśmy ten klip i zrobiłem tą taką szybką animację tego księżyca, jak tam gra w tym takim zwolnionym, a potem przyspieszonym tempie. Wrzuciłem to na YouTube'a, tak jak każdy inny filmik, bo jak mówię, ja robię filmiki na YouTubie, więc traktuję to jako dalej takie filmiki na YouTubie, jak stary YouTube. Wrzuciłem to i pamiętam, że na tym takim, tam jest taki ranking filmików, jak poszły, no nie? Jak Aha. poszło twoje tam 10 ostatnich Tak, filmików. no. I ten filmik był na samym dole. Moonlighting było na samiutkim dole. Pamiętam, że ja to wrzuciłem, miałem takie... A teraz to już Marek, kurde, odwalił, a żeś hita stworzył. Tyle kurde. przygotowań, nie? Tyle przygotowań. Marta tą maskę robi, wiesz, tu cały plan zdjęciowy, te sprawy kręcone w 2 godziny, a nie w godzinę. No już, To już duża ciężka inwestycja, praca, tak. duża inwestycja czasowa i dupa. No i wiesz, a mówię, dobra, no wiesz, no, zrobię... Tak działa internet. Tak no. działa internet, już się do tego przyzwyczaiłem. Robisz Jak... czasami wywiad z Maro i obejrzy I ma 5 wyświetleń. Tak jest, no, więc Właśnie. wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe i niestety, wiesz, niestety ja się nie nastawiałem tym utworem na nic, chociaż było mi trochę przykro, że tak słabo poszło. Zawsze tak jest. Ale to jest takie, że jak robisz tego YouTube'a już tyle lat, to masz takie, no, będzie ci przykro przez 2 dni, a potem zapomnisz o I tym. zrobisz nowy materiał, dokładnie. Dokładnie. Ale przygotowałem sobie parę innych klipów, też na Facebooka, też na Instagrama, TikToka i te rzeczy. I je wrzuciłem. Inny niż ten klip, no nie? Ale w podobnej stylistyce. Przybierając do księżyca, macham, tańczę i te sprawy. I się wybiło. I się tak wybiło, że ten Sandman wcześniej to nic, no nie? Ten Sandman to tam popierdółka przy tym tak naprawdę. I wiesz, ja mam takie, okej, no nie? Co tu się w ogóle dzieje? I nagle ten klip na YouTubie z tego ostatniego miejsca, z tego po prostu samego, wiesz, dołu wskakuje po prostu na szczyt, no nie? I nagle, wiesz, nagle on w jakiś miesiąc, czy w ogóle jakąś taką zastraszająco szybką, chyba w miesiąc zrobił 1 000 000 w ogóle, no nie? I ja takie, wiesz, co? Jest szansa dla naszego Wiedźmina, Radomir? Właśnie, Myślisz, że po 5-6 latach się... właśnie mówiliśmy Markowi przy herbatce, że film, na którym my się najwięcej Radomira narobiliśmy, czyli 15 styli Wiedźmina, liczyliśmy właśnie na sukces, a była klapą. Może się wybije po tej rozmowie. Jeśli właśnie. mam dać ci Tu wam radę, podziękujemy. to na YouTubie warto na nic nie liczyć nigdy. Po No prostu nie, to jest takie, teraz wiem, wiesz. ja tym utworem nawet nastawiałem się na cokolwiek na początku i mówię, miałem taką lekką wewnętrzną załamkę. Ostatecznie się wybił, no nie? Więc jakby nie powinienem mieć załamki, Tak. ale miałem na Ale początku. było takie uczucie przez chwilę, Miałem pewnie. takie uczucie przez chwilę, ale powiem ci, że jak się wybił i co jest najciekawsze, ten klip dalej idzie na bardzo podobnej mocy. Czyli cały czas linia Znaczy jest, on wystrzelił i jest tak. lekko zwolnił, Idzie cały ale czas idzie tak. lekko do przodu cały czas. Cały czas idzie do przodu. No, wiesz, no tam wiadomo, troszeczkę spada w dół, no bo każda rzecz spada w dół po pewnym czasie, ale idzie taką po prostu prostą linią do przodu, wiesz, jak przecinak leci, no nie? I to jest dla mnie niesamowite, bo jakby, no, wiesz, nie chcę może używać zbyt dużych słów do określenia rzeczy, ale jest to mój hit po prostu, no nie? Zmienił trajektorię mojego życia kompletnie, wiesz, w ogóle zacząłem już myśleć nie o tym, jaki cover zrobię, tylko już swoje utwory, płyta i te sprawy. I wiesz, pozwolił mi w ogóle żyć z muzyki w zupełnie innym formacie, no nie? Więc jestem temu wdzięczny bardzo i jeszcze jedna jest niesamowita w tym rzecz, że tak jak mówiłeś, jest to utwór instrumentalny, bez słów, no nie? Po prostu jest to muzyka, która albo trafi do kogoś, albo do nikogo, no nie? I trafiła akurat do kogoś, o dziwo, na całym świecie. Ludzie zaczęli to coverować na gitarach, wiesz, po prostu niesamowite, no nie? Już zrobiłem drugą kompilację tego, a w każdej jest tam ponad 80 ludzi grających to, wiesz, na swoich instrumentach, gitarach i są od ludzi, którzy, nie wiem, mieszkają w jakichś apartamentach i grają to przed swoimi superkomputerami, po gościa, który siedzi na macie przed swoją jakąś drewnianą chatką, no nie? Na jakimś takim starym akustyku gra i obaj grają ten sam riff. No po prostu, wiesz, może to brzmi trochę tak patetycznie teraz, jak o tym mówię, ale on autentycznie połączył ludzi jakoś, ten riff, no nie?
Piękne. No to może zagramy teraz właśnie ten fragmencik, zaprezentujemy co w takiej naszej na szybko Lightowej wersji, aranżacji na lightowej szybko. relacji na szybko przygotowanej, dosłownie minutę przed rozpoczęciem nagrywania. Dokładnie tyle trwało przygotowanie. Dokładnie. No Marek, tak naprawdę no, to na tyle wpłynęło, że nawet na targach przecież Guitar Expo, jak miałeś swój występ, to widziałem Cię w szczytnym miejscu, tuż jak myliśmy Jak robiłem siku jak przed robiłeś koncertem. siku, dokładnie. A potem patrzę, kurde, Marek stoi z księżycem na głowie. No nie jest to łatwe grać w takim stroju, zwłaszcza no, dość skomplikowane przebiegi, bo masz całkiem niezłą tą technikę i fajnie to poaranżowane. Dzięki. Więc jest to... No i to już w tym momencie twój element sceniczny, że jak Maro Maro gdzieś występuje, to będzie właśnie taki, no różnie może Miałem być. Nie? różne pomysły na to. Przede wszystkim tamten koncert był próbnym takim moim koncertem, tak bym to nazwał, bo wiesz, solowego takiego koncertu w takiej formie nie grałem i traktowałem to jako taki właśnie test, czy to w ogóle działa i są rzeczy, które działają, są rzeczy, które nie działają. Pochwalę się, że pierwsze co zrobiłem po koncercie, to kupiłem sobie własny system douszny, bezprzewodowy wraz z płetwą, bo stwierdziłem, że po prostu no nie mogę liczyć na to, że wiesz, będę pożyczał czy grał na odsłuchach, bo to jest zbyt precyzyjna muzyka, żeby po prostu się tam wypieprzać na tym. Tak, a komfort musi być mimo wszystko. Komfort nie? musi być. Druga rzecz, druga lekcja po tym występie, maska poszła od razu do przerobienia. W sensie poprosiłem Martę, żeby zrobiła drugą maskę, ponieważ ta ma za długą brodę. I w momencie jak gram, to jest coś takiego, a ja tutaj gram i nie widzę tych, nie widzę co mam zagrać, no nie, więc, a ja tam mam bardzo często, na przykład w utworze Higher mam w pewnym momencie skok z 4. progu praktycznie do 19, no nie, więc weź to ogarnij w momencie, kiedy masz maskę założoną, która ci blokuje, no nie, i jeszcze masz, widzisz tylko takim wizjerkiem, no nie, więc jakby... No i dochodzi stres jeszcze oczywiście, no nie? Więc ogólnie uważam, że wyszło mi spoko i nie mam sobie jakoś bardzo wiele do zarzucenia. Są pewne rzeczy, które z technicznych powodów niestety nie miały prawa wypalić tak w pełni, no nie? Ale wiesz, pierwszy koncert zawsze ja sam traktuję, nieważne z kim i u kogo grałem, jako taki po prostu trzeba to przeżyć i dopiero rozwijać sytuację na kolejnych wydarzeniach, no nie? Jak już o tym rozmawiamy, to możemy właśnie parę słów o twojej gitarze? Dlaczego właśnie ona... Mam na kolana ją wziąć, czy nie? Weź na kolana, a co no? Pokażmy, że można. Bo wiesz, Retro Poland, na pewno znalazłeś jakieś marudy, które stwierdzili, że czemu nie grasz na Defilu, czy tam na czymś innym, prawda? Tylko co ma to wspólnego z Retro Poland? No, ale kochasz tą gitarę z tego, co rozmawialiśmy wcześniej. To jest skomplikowana relacja. To jest skomplikowana relacja. Ale chyba najlepsze relacje są skomplikowanymi relacjami, przynajmniej w takim sensie. Wiesz co, ujmę to tak, czy jest to gitara pasująca do tego, wiesz, ona, no to nie jest Defil, jak też widać, bo ma to napisane Ibanez, ale jest to gitara, która wyglądem swoim przypomina takie stare gitary, jak te Jolany, Urale i te inne, brzmieniem też przypomina te gitary wbrew pozorom, a sama w sobie jest wygodna w graniu, co jest dla mnie dość ważne. Ma przerobione potencjometry na takie trochę bardziej oldschoolowe i ten potencjometr w ogóle nie jest w tej gitarze w tym miejscu, on był tutaj, tu jest kill switch, z którego nie korzystam. I ten potencjometr był ogólnie tutaj, ponieważ jak Paul Gilbert designował tą gitarę, to on stwierdził, że on chce mieć ściszanie tutaj i zgłaśnianie, co jest zrozumiałe, jak on tam macha tą łapą. Ale ja osobiście wolę mieć mały palec tutaj pod ręką, żeby robić takie duchy, no nie? Więc dlatego ten potencjometr poprosiłem, Konrada poprosiłem z Duckton Guitars, pozdrawiam, zresztą gitara świeża po jego obróbce. I on mi tutaj pięknie to zrobił, że mały paluszek wskakuje i jedzie, a potencjometr jest taki bardzo, no zresztą możesz sobie sprawdzić, że mały palec pięknie ten potencjometr operuje, no nie? Tak, słuchajcie, czy brzmi jak Maro Maro?
Nie, to bym musiał zagrać. Nie, jak byś to zagrał? O Jezu, dawniej to grałem. To jest po... No, słynny po schemat. Ice. Można zagrać w A też. O, Pewnie jakoś tak bym zagrał, tak. No, bardzo ładnie. no, Widzisz, każdy może być Maromaro. każdy może być Maromaro, nie? Wiesz co, powiem ci tak, że ogólnie brzmienie miało być takie, żeby po prostu było szerokie przede wszystkim. Zasada była taka, że jakby tutaj mamy sobie nie dość, że stereofoniczny delay ping-pong, walący na prawo, na lewo. Słyszysz? No. Wali na prawo, lewo. Puśćcie sobie na słuchawkach albo Tak, na głośniczach, będzie nie? wtedy lepiej słychać, Będzie tak? lepiej słychać, no. Do tego dołożony jest vibrato, które powoduje to takie taśmowe rozstrojenie. Delikatne Słychać, vibrato, jest delikatne, nie? więc to nie jest chorus, o dziwo. Dokładnie. Możemy zdradzić w ogóle tajemnicę, która leży przed tobą? Właśnie mówię. Ale nie wiem, Radomir, możesz zrobić przebiteczkę tutaj na to? To. Więc potem wchodzi to w chorus. Te efekty są dziwnie rozłożone, bo są Tak. pod sceny rozłożone. Aha. Wchodzi w chorus i chorus sprawia, że ten stereo delay, który tam jest, jest jeszcze szerszy, bo jest teraz rozdzielony na prawo i lewo. Minus jest taki, że jest lekka latencja, około 8 milisekund, więc muszę troszeczkę też ją Ciutko do przodu, korygować troszeczkę graniem. To jest, bym powiedział, największa wada tego wszystkiego. Znaczy, przepraszam. Na początku jest vibrato, potem jest to, a potem jest to. Więc delay jest tak naprawdę prawie na końcu, a na koniec jeszcze sprężynowy reverb, który sprawia, że to brzmi tak, jakby to był wzmacniacz. Wzmacniaczem jest Strymon Iridium, który jest bardzo, bardzo fajny, ale stąd tak naprawdę idzie to do tego Liona, który jeszcze to dopala. Więc jakby ja dopalam ten cały chorus, przechodzi to w to i potem dopiero idzie do delaya. Więc taka trochę skomplikowana akcja, a zaczyna się, jakby idzie, bo tak od końca zaczynam opowiadać. Cyk, 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 cyk. Tak. A dlatego jest to taki cyk. I dlatego jest to tak dobrze, znaczy tak dziwnie ułożone, bo te efekty są wiecznie włączone. Okej. Nie muszę ich klikać. Tak, a nie- te muszę klikać, bo na przykład czasami włączam sobie długiego delaya. Proszę. No. Chyba się trochę nawet mógł być krótszy. Jakbyś teraz... O właśnie. Widzisz sam, no nie? A tutaj mam taki lekki przesterek, taki tylko pod to, żeby tam sobie pod solówkę podegrać. Już robiłeś to, czy nie? A to jest polskie. No wie, bo to, czyli Retroporan są tylko nie polskie klimaty, nie? No tak, no bo to bez sensu byłoby grać polskie klimaty w retropolskim stylu, które są To już robiłeś? retropolskie. Nie. Co to jest? What's my age again? Blink-182. Takie punk rocki. A, dobra, wiem co to jest, dobra, ale tam nie robiłem tego, nie robiłem. Już w ogóle teraz już w ogóle ich nie robię, więc jakby wiesz, No, teraz... okej. Znaczy mam jeszcze bazę ich, których nie wrzuciłem, bo mi księżyc przerwał, no, czyli ale zapas wiesz, jest. ja to robiłem tak, że ja nawet, jak na przykład powiedziałeś, żebym zagrał, czy tam spróbował zagrać tego The Kids Aren't Alright, No. Springów, to miałem takie, wiesz, ja to nagrałem tego też remix, ale nagrywałem go tak, ja zawsze robię tak, siadam przed kompem, myślę jak to zagrać, okej, przygotowałem sobie, wyćwiczyłem sobie chwilę, siadam, nagrywam, zapominam. Bo jak Okej. wiesz, inaczej... Wiem, o co chodzi. Inaczej niestety ci łeb się zlasuje od tego, z tego powodu, no nie? Ja bym Więc- teraz też nie powtórzył naszych hitów z gier komputerowych, z Amigi, które z Radomirem nagrywaliśmy. Tu wam podlinkujemy. To też miał być hit i też się nie przebiło. Jedyne co tak naprawdę, no jak to YouTube, nie? Jedyne co tak naprawdę pamiętam to te, które się musiałem nauczyć, żeby grać na scenie, tak jak to Blue na przykład, które też będzie zaprezentowane w Tak, wersji, za chwilę wersji zagramy. takiej pełniejszej. Tak samo na przykład Sandmana umiem zagrać, no, to jest... To jest oryginał, nie? To nie jest Retropolan, to nie jest jest oryginał. Retropolan. A mogę zagrać teraz Retropolan. Tak, bo to było oryginał na brzmieniu Retroporan. Tak, to był oryginał jest... na Retropolan, ale nawet powiem ci, że oryginału nawet nie umiem. Chyba tak.
tak idzie, no nie? Tak, no. Coś takiego, a moje idzie tak. Wiesz, to jest fajne, że nie kopiujesz riffów nutka w nutkę, tylko Tak. właśnie dajesz od siebie, zostawiając jakieś tam walory linii melodycznej, No tak, bo nie? to jakby mi chodziło w tym o to, żeby to było zagrane na takich jakby pełnych akordach, no nie? Czyli jak mamy sobie na przykład Holy Diver. No nie? No nie? I to jest ten sam riff praktycznie, tylko że zagrany w taki sposób, że masz rozłożone te dźwięki Tak, więcej składników jest po prostu, nie? Dokładnie, tak. I one brzmią tak ładnie, melodycznie, można sobie tego tak posłuchać w tle, jako takiej muzyczki tam do czegoś, no nie? I ja mam z tych opracowanych, które się nauczyłem jeszcze jakby po nagraniach grać, mam te, które gdzieś tam wykonywałem też na przykład na TikToku jako takie live'y. Wtedy umiałem ich więcej. Teraz już trochę pozapominałem, no bo zacząłem zajmować się swoimi utworami, takimi jak właśnie... No. Albo jakieś tam trickstery. No nie, te rzeczy. Tak. I bardziej te rzeczy teraz po prostu gram i skupiam się na pisaniu swoich nowych piosenek jakichś, a nie na powrocie do tych starych, jeśli one mi są w tym momencie niepotrzebne. tak. Bo wiesz, pamięć ludzka niestety ma swoje granice, no nie? A jeszcze mam w nią wgrane trochę utworów czerwonych gitar, więc wiesz, tam historia jednej znajomości raczej nie Umiesz nie solo zniknie. nutka w nutkę z oryginału? Tak, umiałem. Nie wiem, czy teraz ją Bo tam jest odegram. bardzo finezyjnie zagrane w tym oryginale. Ja nawet, wiesz co, ja nawet to solo oryginalne, mogę je trochę spieprzyć, więc jak coś, to albo to wytniesz, albo będziemy się śmiali ze mnie. Więc spróbuję je zagrać, Czekaj, ale nie musisz tam, nie musisz tam robić. Solo zrobisz? Dobra. Czekaj. Na pewno było tak. Czekaj. Czekaj. O, tak to było. Bo tam, mówiąc szczerze, oryginał na płycie też jest nagrany tak, że tam jakiś farfocel jest odpalony przecież, No, nie? ja nawet go zagrałem. Celowo? No tak prawie celowo. Więc okej, to tak trwa. No na końcu tam trochę wypierdzieliłem, ale coś takiego, no nie? Ale jest coś takiego, że jakby do ciebie nawet zadzwonili, albo po prostu z czapy zagrać po iluś latach, to coś tam ta pamięć mieściowa w pewnym momencie po paru minutach odpala się, nie? Jak grałeś coś sądzę, 400 że razy, tak. wiesz, nie mówię o twoich numerach skomponowanych, ale o tych czerwonogitarowych, które po 400 razy grałeś, bo sam mówisz, że około Sądzę, 400 że koncertów zagraliście, tak, sądzę, razem? że tak. No, na jakieś tam takie na przykład ten 4 pory roku, to nawet fajna zagrywka taka była. Nie, no, taka fajna zagrywka funkowa. Jakieś takie ładne oczy, no nie, też pamiętam. Dużo roboty mimo wszystko tam, Tak. tam jest. Nie wiem, zauważyliście, Marek też stosuje te paluszki, czyli i kostka i paluszkami. Tak, a tutaj hybrid picking. Hybrid tak, picking, tak. więc no, można się śmiać, że to w tych czerwonych gitarach szalalala, cedur na giedur. Nie. Nie. Znaczy, żeby nie było, ja jestem pewien, że Krzysztof Klęczon nie grał tego w ten sposób. No. On prawdopodobnie grał to palcami, ale ja to przerobiłem sobie tak na swoje, bo jeśli chcesz znać moją największą, jakby mój kryptonit, to jest gra palcami. Ja z kostką i palcami mogę zagrać ci wszystko, no nie?
No nie, mogę zagrać nawet takie rzeczy, ale same palce zaczyna się robić problem, no nie? A jeśli chodzi o te takie ładne oczy, to jest w ogóle moim zdaniem jedna z fajniejszych partii w tym zespole, jaką grałem. Ta co ją właśnie ci tutaj zagrałem. Ale musiałeś sam to rozpracować z jakichś nagrań, czy ci chłopaki powiedzieli, tak? Nie, sam siedziałem i z nagrań spracowywałem. Ona na nagraniu brzmi troszeczkę tak, no bardziej oldschoolowo, no nie? Oni wtedy tak inaczej trochę to grali, ale mam wrażenie, że był taki zamysł mniej więcej, no nie? I tam jest bardzo dużo fajnych smaczków w ogóle tych ukrytych, na które nikt nie zwraca uwagi, bo wszyscy tam słuchają, ładne oczy masz, tam komu tak, dasz. no właśnie. I te wiesz, te pierdzielenie, ale wiesz, tam jest naprawdę fajna partia gitary ogólnie, Nie, no tak nie? teraz posłuchałem, mówię, nie no, świetnie, naprawdę. To złe było? No nie? Śmieszne Poszedłbym takie, nie? na koncert, jakbyś z nimi grał, ale już z nimi Ale nie już z nimi grasz. nie gram. Więc, ale wiesz, tam jest coś takiego, że tam dużo jest takich fajnych zagryweczek w tych utworach, no nie? I ja lubiłem niektóre z nich rozszyfrowywać, bo to taka fajna zabawa była po prostu, że wiesz, że nagle odkrywasz te utwory na nowo i słyszysz, że ci goście to głupi nie byli, No nie? właśnie, że, technika realizacyjna z tamtych okresów też była taka, No. że tam połowy nie było słychać, nie? Tak. Pierwsza płyta jest z mono. Więc wiesz, to w ogóle jest archaiczne strasznie, ale jak z tego porozszyfrowywałem sobie tam niektóre z tych utworów, no nie, na przykład, wiesz, powiedzmy, na przykład jak jest sobie, nie wiem, historia jednej znajomości, też taka ciekawostka, to tam w ogóle w tym intrze prawie nikt nie gra tego akordu, a tam jest, wiesz... No nie, wiesz, tam do tego typu rzeczy, no nie? Ale chodzi mi o ten drugi akord, że wiesz, no... Kto by takiego przydalać to spodziewał, no oczywiście. nie? I dużo tam takich właśnie ciekawostek, które gdzieś tam zawsze starałem się wychwycić, bo nie mogłem się temu po prostu oprzeć, no nie? W pewnym sensie. To było poza moją jakby wypłatą robione. I... no nie wiem, no ja zawsze tak mam, no po prostu. No to strasznie rozwijające. Ja uważam, Tak. ja też mam taką zasadę, że taka elastyczność muzyczna i w ogóle inspiracja bierze się właśnie z nieograniczenia co do jednego gatunku. Ja słucham tylko metalu, ja słucham tylko tam czegoś, Tak, tylko tak, właśnie tak. łapanie z wszystkich możliwych stron i wprowadzanie tego. No, myślę, że sporo tych gitarowych tematów wykorzystujesz z czerwonych gitar, patrzonych właśnie w swojej dalszej gdzieś tam twórczości. To jest tak jakbyś powiedzmy, ja zawsze to podchodzę do tego, tak, to jest tak jakbyś, słuchaj, nie wiem, jakieś tam powiedzmy System of a Down, Paula Gilberta, Bucketheada, The Prodigy, oblał taką zupą czerwonych gitar z takim sosem. Wychodzi Maro Maro. Tak, i wychodzi Maro Maro wtedy, no nie? Więc jakby, jeśli ktoś, rada dla kogoś, kto chciałby skopiować styl, musicie przetrwać 8 lat w czerwonych gitarach. Zapraszamy. Może jeszcze... Może jeszcze będą, wiesz, brać kolejnych muzyków, ale chodzi mi o to, że po prostu, nie no, śmieję się oczywiście, ale jakby no niestety taka jest droga, wiesz, kreowania swojego własnego stylu. Polega to na tym, że musisz dużo lat grać jakąś jedną rzecz, potem jakąś inną rzecz, Tak, potem oczywiście. liznąć trochę jeszcze tej rzeczy i tak powstała ta taka jakaś moja dziwna palcowa technika, którą mam. I mówię, no a brzmienie to tylko podbija, no nie? Tak, no jest to jak... Ja o tym pisałem też jakieś tam prace swoje. Jest to jakby, nasz język wykonawczy jest wypadkową tego języka, z którymi rozmawiamy. Wiecie? Tak. To jest bardzo proste zadanie. Z kim nie przystajesz, taki się stajesz. Jeżeli Tak. dorastacie w jakimś domu rodzinnym i się używa takich słów, takiego rodzaju frazowania, moja żona często się śmieje, że mówisz jak swój ojciec, bo układam czasami frazy w podobny sposób jak on, no bo z tym dorastałem. I jak gracie taką muzykę, przebywacie z takimi ludźmi, słuchacie takiej muzyki, to podświadomie zaczynacie te wzorce gdzieś tam podtwarzać i tworzycie swój własny język wykonawczy w oparciu o wasze życiowe doświadczenie. tak. Chyba najgorszą jest opcją próba kopiowania, że chcę być jak Kirk Hammett z Metaliki, chcę być jak ktoś, nie? Ale jest, zero-jedynkowa taka, ale nie? dobre jest w jednym sensie, że wychodzę z założenia, że to jest dobre, ale do pewnego momentu. Tak, oczywiście. Żeby wyszkolić sobie jakąś taką podstawową Dokładnie. technikę i znajomość tego, co tu się w ogóle dzieje na tym gryfie. Oczywiście, no. To na przykład mi bardzo pomogło to, że na przykład słuchałem dużo muzyki właśnie Bucketheada i Paula Gilberta, bo świetni gitarzyści jeden i drugi i jakby oni mi pomogli zwizualizować sobie w ogóle, jak mam podchodzić do grania na gitarze No pewnych właśnie. rzeczy. Ale jak za długo się w to wkręcałem, no to nagle było, że wiesz, polski Buckethead, te sprawy i wiesz, to jest bardzo miłe określenie, ale z drugiej jest takie, no nie chciałbym mieć takiej łatki całe życie, No, nie? no. Więc z czasem już chciałem to zmienić na coś innego, no i pomogły mi w tym czerwone gitary, które sprawiły, że po prostu tam grałem zupełnie inny styl muzyczny, który był totalnie niezwiązany z tamtymi rzeczami. Moje wszystkie sztuczki, które miałem w tamtym momencie nie działały, no nie? To jest takie, że wiesz, jesteś tam na pierwszej próbie, chcesz zagrać sobie jakąś, nie wiem, no pierwszy lepszy motyw, nawet nie będę cytował, bo nawet nie wiem co,
Nie działa. Nie działa, to nie to. Nie działa, po prostu wiesz, masz sobie, wiesz... I jedziesz, no nie? I cześć. I na to nie działają te patenty, które tam Tak. masz. Tam już musisz myśleć bardziej harmonią, tam musisz myśleć bardziej tym, jaki dźwięk pasuje pod tą akurat progresję akordów, w jakiejś tutaj, po jakiejś skali, no nie? A nie tam, że sobie zagrasz po prostu, wiesz, wszędzie i Tak. jest fajnie, no nie? No więc to trochę już wymaga innego myślenia, mniej improwizacji, bo żeby tutaj po tym improwizować, to już trzeba być trochę takim jazzmenem, a ja takim trochę jazzmenem nie jestem. Więc zupełnie inny tok myślenia i moje utwory też są takie bardziej takim połączeniem tego, żeby jednak można było coś na tym zaimprowizować, może, ale żeby była to taka jakaś ciekawsza harmonia troszeczkę, nie taka typowa rockowa, tylko troszeczkę ciekawsza, no nie? Też bez przesady, bo też nie jestem jakimś wielkim znawcą harmonii i tam terminologii muzycznej. Po prostu jestem gościem, który gra na gitarze. Słuchajcie, to w takim razie z Markiem teraz zagramy wam fragmencik z jego, można też powiedzieć, płyty, czy po raz z kanału Blue, Blue jest Retropoland Volume 1. Volume 1. W naszym wykonaniu króciutki fragmencik, tu i teraz, special for you, my friends. Teraz chciałem pogadać z Markiem troszeczkę o jego płycie, ponieważ my nasze spotkanie od tamtego roku próbowaliśmy umówić i zawsze coś, czy to ja, czy to on. Wreszcie się teraz troszeczkę udało nam spotkać, bo najwięcej Maro mówił, że przeznaczał czasu na nagrywanie płyty. Płyta się nagrała, dlatego Marek ma więcej czasu, ale jak wczoraj sprawdzałem, to Marek, czy ja dobrze widzę, że ona się wyprzedała? Po tygodniu. Tygodniu czasu. Po tygodniu została wydana w marcu, 26 marca i cały nakład, który jeszcze był podbijany tak naprawdę, bo zainteresowanie było ogromne, naprawdę zainteresowanie było ogromne, jestem za to bardzo w ogóle wdzięczny, bo powiem szczerze, powiem tak, jak pisałem do ludzi ze strony Diggers Factory, która zajmuje się właśnie sprzedażą płyt na cały świat, bo teraz trzeba o tym tak myśleć przez cła i inne rzeczy, na przykład wprowadzone przez Amerykę, to napisałem im na początku, że no pewnie będzie ze 100 winyli, z 300 CD-ków, z 200 kaset. Ja nie liczę na jakiś duży nakład, tak symbolicznie, żeby było, żeby ludzie tam szczęśliwcy dostali, chociaż pewnie i tak to nie zajdzie, no nie, no. Będę rozdawał. Będę rozdawał na jakichś tam jest. spotkaniach i tam na Guitar Expo i innych. Wrzucam ostatni klip, czyli Glass. Wrzucam preorder winyla i preorder tych wszystkich płyt. I Zamykasz oczy. zamykam oczy i idę spać. Nastawiony jestem na to, że prawdopodobnie, tak jak zwykle, nic z tego nie będzie. Znowu w życiu mi nie wyszło. Dostaję maila o godzinie chyba 11 od Tituana, bo to we Francji jest, z Diggersów i pisze mi: ej Maro, słuchaj, bo już sprzedało się ponad 130 egzemplarzy preorderu oczywiście, więc to, wiesz, jakby tego jeszcze nie ma, to jest dopiero teraz tłoczone. Już sprzedało się 130 egzemplarzy i w trakcie pisania tego maila doszło kolejne 5. Co robimy? Zwracamy, czy ustalamy wyższą pulę, no nie? Ja mówię, o kurde. Mówię, dobra, to daj tam 300, no nie? Następnego dnia już przebiło 300. Jest takie, ja mówię, ej, a wskrzesicie to tak, żeby było tam nieskończoność, no nie? Żeby, w sensie nie mówię nie nieskończoność, ale żeby to sobie tam... Żeby było widać, ile faktycznie można zamówić, Nie. tak? Nie? Żeby była pula bez ograniczeń. Bez ograniczeń, no Po prostu rozumiem. pula preorderu bez ograniczeń. tak, bo była tak. ograniczona, ale żeby była bez ograniczeń. Okej. Po tygodniu już jest prawie 1000. Ja mówię, dobra, stop.
wiesz, ja tu jeszcze licencję za X-u muszę opłacić, No. ja tu jeszcze muszę kilka rzeczy zrobić, które są też istotne w tym, żeby to w ogóle wydać, no nie, po prostu. I ci ludzie jeszcze muszą to dostać, no bo to wiesz, to trzeba wytłoczyć wszystko, no nie. I zastopowałem to po prostu dlatego, że... Na 1000 sztuk? Tak. 1000 sztuk winyli zeszło. CD-ków i kaset było tyle, ile było. Zeszły wszystkie po chyba 3 dniach czy coś takiego. No, nie doszacowałem w dół, ale lepiej w dół niż w górę, bo tak to musiałem płacić za miejsce magazynowe. No tak. Lepiej za to nie płacić. A i tak będzie wznowione to jeszcze w przyszłości, bo widzę, że jest zainteresowanie. Wiesz, stary, no, ja wydawałem do tej pory swoje płyty w sposób taki, przepraszam, że w to uderzyłem, wydawałem je w taki sposób chałupniczy i jeszcze, wiesz, wydawałem to przez jakiś Bandcamp, coś takiego. Tam interfejs strony nie jest zachęcający do tego, żeby tak bardzo chcieć to kupować, bo wiesz, no, on wygląda tak, jak po prostu strona internetowa, na której można kupić cyfrową muzykę, przede wszystkim. I tam się dobrze ją kupuje, ale płyty to tak równie. A tam był zwykły sklep i nagle tego mówię, strasznie zeszło strasznie duże zainteresowanie i jakby powiem szczerze, bardzo mnie to wbiło w fotel, bo wiesz, no jakby 1000 winyli, ja nawet nie spodziewałem się, że to w ogóle zajdzie jakkolwiek na winylu, no nie, a to po prostu no nie wiem, ja nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat, po prostu mogę ci powiedzieć tyle, nie wiem, co mam powiedzieć, dlatego jest sold out, bo jest sold out i nie chciałem tego robić więcej tylko z tego powodu, że nie chciałem większych opóźnień już czegoś, czy też nie chciałem po prostu zbankrutować płacąc za licencję tego, bo to też będzie pewnie jakaś duża kwota. Grubo. Tyle powiem grubo, po prostu, aż dlatego się tak trochę motam tu w wypowiedziach, bo po prostu ja jestem tym zniszczony. Jestem tym pozytywnie zniszczony w taki sposób, że jest tylu odbiorców na świecie, którzy autentycznie chcą kupić tą płytę. Płyta Full Moon, bo chyba nawet nie powiedzieliśmy tego. Tak, właśnie. Płyta Full Moon z moimi autorskimi utworami, które zapoczątkowało Moonlighting i sobie tak szły dalej, połączone z klipami, które były całą taką historią tych śmiesznych postaci. I ludzie się tak w to wkręcili, że no po prostu mogę powiedzieć tylko tyle, że dzięki, no nie, no bo nic więcej nie mogę na temat powiedzieć, bo jestem zniszczony tym pozytywną dawką energii, którą to mi przysporzyło mnie. Kto kupił płytę Maro Maro najnowszą? Kto ma pytę i kto ma pytę i kto kupił płytę? Piszcie w komentarzach. Bo czy ty wiesz statystycznie, że z Polski to jakiś procent tylko pewnie, większość zagranica. Tak? 10% może. 10%, nie? 10% mówię z Polski, Stany 50%. No takie są statystyki. Stany 50%, Polska 10%. Jeszcze mogę powiedzieć tylko tak, przepraszam wszystkich obywateli naszego kraju, że musieliście to kupować z Francji. To nie jest moja wina. To jest moja wina, po prostu musiałem to tak wydać, żeby jakoś mógł to też kupić ktoś ze Stanów, ktoś z Indonezji, ktoś z Filipin, ktoś z każdego innego kraju na świecie i padło na akurat to miejsce we Francji, a goście tam są akurat super, więc będziecie dobrze obsłużeni. Tak, taka wiadomość dla, wiesz, żeby nie było, bo tak, dostałem parę takich pytań właśnie, że czemu akurat tam, no nie, czemu nie w Polsce i no, w Polsce byłby z tym większy problem, żeby to tam gdzieś wysłać, wiesz, oni mają magazyny po różnych miejscach, oczywiście. mają cały system postawiony, a ja takiego systemu postawionego nie mam, ja dopiero go stawiam tak naprawdę wraz z tym, jak to robię, no nie, więc no. Może z kolejną płytą będzie coś innego jeszcze? Tak, ja już mam pomysł na kolejną płytę, już mam nawet sporo jakichś tam utworów w formie nawet większej niż próbki gotowe, czym większej niż riffy, więc to jest kwestia, sądzę, pół roku i będzie może nawet kolejna płyta. Super. Bo wiesz, stary, ja mam coś takiego, że jak już to mi działa i ja wiem, co chcę z tym osiągnąć i ja mam już kierunek jakby taki wyznaczony, to jest tylko kwestia tego, żeby usiąść i to nagrać. Czy to jest twoja jakaś, nie wiem, droga, w której zawsze marzyłeś, czyli autorska muzyka, Tak. nagrywanie płyt i jesteś dokładnie w tym miejscu, w którym chciałeś być? Tak. No to super. Tak, ja No, nawet gratulacje. powiem tak, że jakby odłożę gitarę na chwileczkę, bo tam nie oczywiście. chcę mi się jej macać cały czas. Jakby, wiesz, ja mam coś takiego, że ja już trochę z perspektywy marzeń, jak mówisz, to ja nie marzę o takich rzeczach, żeby na przykład, nie wiem, kupić sobie Ferrari, czy tam mieć super chatę i te sprawy. Nie, ja nie marzę o takich rzeczach. Dla mnie ja większość swoich marzeń, które miałem, to w sumie spełniłem tak naprawdę, więc jednym moim marzeniem było to, żeby na przykład, nie wiem, no, mieć kanał na YouTubie, który fajnie działa, nawet nie mówię, że zarabia, po prostu
fajnie działa i ja mogę się na nim tam prezentować, no mam, no Masz. nie? Marzeniem jakimś moim było grać koncerty po świecie i po całym Polsce. świecie, no tak. Grałem Grałeś. z czerwonymi gitarami, grałem i mam z tego doświadczenia wyciągnięte swoje plusy i minusy. Wiem, że może to marzenie było trochę zbyt romantyczne, bo to jest ciężka praca tak naprawdę, no nie? Nie mówi się o tym, ale grania koncertów w tym całym zestawieniu to jest tak naprawdę, bym powiedział, tylko 10%. Cała reszta to podróże, trasy. No oczywiście. Nocowanie Coś o tym wiemy. No właśnie, nocowanie w różnych hotelach, które są raz lepsze, raz gorsze, wiesz, no życie. I dalej, co tam chciałem? No mówię, no chciałem mieć jakąś swoją gitarową karierę też przede wszystkim, bo stylofony to wiesz, no to mi rozwinęło kanał, ale to było to takie marzenie kanałowe, że tak Okej. powiem, a marzeniem gitarowym było też, no być gitarzystą po prostu, muzykiem, który gra na gitarze jako swoim głównym instrumencie i wydaje jakieś nagrania, muzykę, którą ludzie słuchają i jest, no nie, jest. Moonlighting sprawiło, że nawet to są jeszcze moje autorskie utwory, dlatego jakby jeśli chodzi o spełnianie marzeń, to mam teraz tylko jedno marzenie w tym wszystkim i to jest utrzymać to. Żeby to żyło, działało i żeby było słuchane przez kolejne lata i tyle, naprawdę. To jest moje całe marzenie. A jakieś takie marzenia typu, nie wiem, własna sygnowana gitara, występ Sylwester marzeń na przykład, nie? Nie, to ja nie mam takich marzeń. Ja nie mam takich, Nie masz takich marzeń. nie mam takich materialnych marzeń. Moje marzenie jest po prostu, żeby spokojnie żyć, nagrywać te utwory, funkcjonować po prostu jak przeciętny człowiek, który robi, co lubi robić. Zagrać wspólny koncert z Paulem Gilbertem? Bałbym się. Nie, bałbym się, stary, on mnie zniszczył. Jakby bałbym się, bo wiesz, Ale poznać, pogadać z nim. poznać, pogadać byłoby super, zagrać wspólny koncert, naprawdę, jakby bałbym się po prostu. I mam taką wewnętrzną mimo wszystko pokorę, że jakbym miał startować z takim gościem grając koncert, to po prostu, no naprawdę bym się bał. Bym chyba się stresował całe 2 miesiące, zanim bym wyszedł w ogóle na tą scenę i jakbym wziął gitarę do ręki, to pewnie bym tak trzymał akord pierwszy, no nie? To nie wiem, wiesz, dla mnie byłoby to pewnie takie ciężkie doświadczenie, no nie? W pozytywnym też w tym sensie, Oczywiście. ale w negatywnym, żebym się strasznie stresował, no nie? Nie ukrywam tego, to jest stresujące dla mnie i nie będę nawet udawał, że to byłoby, wiesz, niestresujące czy coś takiego. Dlatego mówię, najlepsze moje takie marzenie na ten moment to, tak jak powiedziałem, spokój i po prostu to, żebym mógł sobie nagrywać to tak jak chcę, tak samo niezależnie jak robię to cały czas, tak dalej to kontynuować i móc z tego żyć, bo no jakby nic innego mnie nie cieszy. Słuchajcie, i chyba w tym momencie to jest bardzo piękna puenta tego spotkania, bardzo inspirująca, pokazująca, że właściwie można wszystko, tylko trzeba być cierpliwym, konsekwentnym. No nie ukrywajmy, mieć też trochę czasami szczęścia, czasami mieć lepsze zaplecze. Nieraz się mówi, że z grubszym portfelem łatwiej jest rozpocząć karierę. Ty nie miałeś tego portfela akurat. Chcesz coś powiedzieć na ten Tak, temat? tylko do tego portfela dodam, że zacząłem od tego, że go nie miałem. No właśnie. No bo wiesz, nie pochodzę z żadnej jakiejś bogatej rodziny, nic takiego, po prostu jestem przeciętnym ziomkiem z Łodzi, który w pewnym momencie życia chciał być czarną owcą rodziny i być muzykiem. A nie jak Więc porządny wiesz, człowiek A nie jak porządny człowiek iść do pracy. iść do pracy. Więc wiesz, i jakoś wiesz, no były momenty stresujące, tak jeszcze to dodam, bo no wiesz, no były momenty, kiedy autentycznie pamiętam, szedłem z rodzicami na jakiś obiad i czułem ten taki ciężką atmosferę pod tytułem, że no, nasz syn to kurde chyba jak nie zostanie menelem za 2 lata, to będzie ciężko, no nie? Grał na dworcu Łódź Kaliska, Będzie grał na dworcu Łódź Kaliska, będzie słabo, no nie? I ogólnie ja już czułem gdzieś taką trochę energię i wiesz, jedyne co mogę za to zrobić, to przeprosić. Ale wiesz, no ciężkie lata były, ale ciężko też pracowałem, żeby ich nie było w przyszłości już, no nie? Bo otarłem się o to dno kompletnie. I dlatego, jak mówię, no trzeba bardzo ciężko pracować, żeby z poziomu bycia randomowym ziomeczkiem, kostka wypadła, z poziomu bycia randomowym ziomeczkiem dojść do poziomu bycia zarabiającym muzykiem, jakkolwiek zarabiającym muzykiem po prostu. który się utrzymuje. Tak. Prawda? Bardzo ciężka droga, ostatecznie bardzo piękna droga, ale wyrzeczeń jest tak wiele, że nie wiem, czy każdy mógłby na to sobie pozwolić. I tak jak mówiłem już wcześniej, tak powiem to jeszcze raz, bez
odpowiedniej zaoszczędzonej kwoty, która pozwoli przeżyć tak przynajmniej rok, nie zaczynajmy nawet, bo po prostu najgorsze, co może być w tworzeniu własnego projektu, nawet nie muzycznego, jakiegokolwiek, to jest stres, że jesteś pod krechą po prostu, no nie? To jest najgorsze, co może być. O, takie momenty gdzieś tam u każdego mogą być. Tak. Często ktoś ma, powiedzmy, Tak. nie wiem, ma stałą pracę, ma z czego żyć, zarabiać i po godzinach gdzieś to rozwija i w pewnym momencie Tak. no, gdzieś tam okazuje wybuchnie się, że na okej, przykład, coś no nie? wybuchnie, mogę z tego gdzieś tam zrezygnować, nie? Tak, dokładnie. I To też jest jakieś zabezpieczenie zawsze dla kogoś. dokładnie, dlatego na pewno nie róbcie tak jak ja, jeśli mogę powiedzieć coś do tutaj odbiorców, nie róbcie tak jak ja i nie wrzucajcie swojej pracy w trakcie trasy koncertowej. Ja rzuciłem dlatego, że się na to przygotowałem już przez 8 lat, praktycznie oszczędzałem przez 8 lat, naprawdę, nie żartuję. I walczyłem o każdy grosz, który mogę z miesiąca na miesiąc wsadzić na konto oszczędnościowe. I ogólnie nie rzucajcie swojej pracy, jak nie jesteście gotowi, bo to się może źle skończyć, bardzo źle i po prostu nie róbmy tego sobie. Moja decyzja była i tak dość lekkomyślna, mimo że miałem spore zaplecze i była bardzo przemyślana, bo 2 lata to była praktycznie, byłem sfokusowany na tym, żeby to zrobić, ale nie mogę powiedzieć randomowej osobie na ulicy: rzuć pracę, rób spełniaj to, marzenia. spełniaj marzenia, będzie super, no nie? Bo to, że mi wypaliło Retropoland, to jest taki sam fuks, jakbyś kurde trafił 6 w totka. Będę z tym szczery, bo nie chcę mówić tego tak, że mówię, wierz w te marzenia, nie, bądź pragmatyczny mimo wszystko. Ale mimo wszystko dopałka pod tytułem ilość wysłanych kuponów na tego totka, czyli ilość pracy włożonej w to, to Tak. też tutaj pomaga, nie? Tak, no 20 lat pracy. No, ja pamiętam też, jak rezygnowałem z mojej pracy z Łodzi właśnie, jak na uczelni wykładałem i jeden z widzów napisał, że młody chłopak, że rozmawiałem z tatą, który twierdzi, że to nie jest dobra decyzja, że pan rezygnuje ze stałej, płatnej pracy z etatu. Ja mówię, wiem, że to nie może być, ale myślałem o tym, jestem na to gotowy, zrezygnowałem. Były momenty, że było ciężko. Jednak jakiś dopływ gotówki nagle ci spada. Jest ten stres, no nie? Jest ten stres przez chwilę, ale udało się gdzieś tam, wiesz, odbić z tym wszystkim. Też nie? miałem taki okres, właśnie pamiętam jeszcze, i to jeszcze za czasów, jak grałem w czerwonych gitarach, co ciekawe. To był pierwszy moment, kiedy tak zacząłem też rozważać to, żeby szukać jakiegoś takiego drugiego sposobu w ogóle na utrzymanie się. Jakby, nawet fajny temat wjechał mimo zakończenia teoretycznie. Taki życiowy temat, bym powiedział. I też o tym jakoś tak nie mówiłem nigdy, ale pamiętam, że grając w tych czerwonych gitarach, wtedy się stresowałem strasznie tym, że no tak, no gram tutaj sobie, mam te koncerty, ale no nie wiem, czy tu będę grał wiecznie, nie wiem, czy ten zespół przetrwa też wiecznie. Zespół, o dziwo, wiesz, trwa dalej, no nie, jest spoko. I wiesz, i super, ale nie wiem, czy ja przetrwam też tutaj w tym zespole i czy ja będę chciał tutaj tak dalej grać, a może mnie wyrzucą, może coś będzie takiego. I jak mi się odetnie ten przypływ, co ja wtedy zrobię, no nie? I wtedy zacząłem też rozważać, to był jakiś 2000, chyba 18-19, zacząłem rozważać, bo wiesz, stary, ja miałem takie stresujące już momenty, że ja po nocach nie spałem, no nie? Że wiesz, kładłem się spać, wstawałem o jakieś 3:00, wiesz, serce po prostu bije tak, wiesz, strasznie mocno, cały spocony się budzisz i tylko myślisz o tym, jak bardzo zaraz nie wiem, no takie to jest jakiś chyba taki anxiety attack, coś takiego, no nie? Że po prostu autentycznie nie patrzysz nawet racjonalnie, a to widzisz same czarne scenariusze, no nie? I pamiętam, że miałem tak przez jakieś parę miesięcy nawet, no nie? Mimo że miałem stałe zatrudnienie w czerwonych gitarach, no nie? I wtedy pamiętam, że to był taki pierwszy moment, kiedy uświadomiłem sobie, nie, ja muszę mieć coś swojego jeszcze na boku. Nawet jak to ma mi zarabiać 500, 1000 złotych, cokolwiek, to chcę, żeby to tam sobie było i tak kubka się tak powoli gromadziła. No i wtedy właśnie wyszły takie rzeczy, jak na przykład właśnie płyta z Popkiem, jak te stylofony, jak jakieś nagrania sesyjne jeszcze, które wtedy też bardzo prężnie robiłem. Wtedy to ja powiem Ci, tak ciężko pracowałem, że naprawdę teraz aż zazdroszczę sobie temu dawnemu sobie. Teraz też ciężko pracuję, ale nie mam już tyle energii, bo jestem starszy niestety. Odczuwam to. Ale wtedy bardzo ciężko pracowałem, żeby właśnie nie mieć takiej sytuacji, że nagle to coś się skończy, i co ja wtedy zrobię, no nie? I będzie panika, no nie? Nagle, wiesz,
za co się złapać, co robić, no nie? A wiesz, a jeszcze mam pomysły na swoją karierę, takie rzeczy, no nie? Ale nie mogę tego zrealizować, bo po prostu jest bida, no nie? Więc tak, też miałem dokładnie taką sytuację i po to walczyłem, żeby jej po prostu mieć ten spokój, o którym marzę cały czas, no nie? Ten jak największy, jak się tylko da. On nigdy nie zostanie osiągnięty, no bo nigdy nie będziemy wolni i spokojni w obecnym świecie i czasach, ale mieć przynajmniej taką namiastkę tego, żeby się żyło komfortowo, niekoniecznie jakoś, wiesz, bogacko, czy jakoś tak, po prostu komfortowo, żeby można było sobie, nie wiem, raz na miesiąc pójść do jakiejś restauracji, spędzić miło czas, nie wiem, pójść do kina, cokolwiek, no nie, żyć szczęśliwie, Po prostu żyć. No. tak, po prostu żyć, no nie, tak. Słuchajcie, no i po raz drugi w ten chyba sposób kończymy to. W sumie bardzo ciekawe tematy podjęliśmy, których się nawet nie spodziewałem. No. I myślę, że chyba naprawdę musimy kończyć, bo mam wrażenie, że jakbyśmy zaczęli gadać, to materiał by miał naprawdę ze 4 godziny. Może jak będzie kiedyś okazja, nagramy... ile już gadamy? Nie, ile tam mamy na liczniku? Godzina 20. Godzina 20. No to jeszcze... No, Co, do 3 razy sztuka. Do 3 razy sztuka. Słuchajcie, ja się bardzo cieszę. Marka poznałem rok się, w sumie tak. Na rekordzie. Na rekordzie, no to rok się, patrz, prawie, że mamy rocznicę, nie? No prawie tak, Się tak. zbieraliśmy, żeby się spotkać. Cieszę się, że się udało. Dla mnie bardzo inspirujące spotkanie. Nie ukrywam, że coś tam u mnie też się może, że nie odwróciło do góry nogami, ale lekko zainspirowało, pozmieniało a propos gdzieś tam mojej dalszej działalności. Także się bardzo cieszę, Marku. Słuchajcie, w tym momencie chyba kończymy ten materiał. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Dziękuję patronom kanału za wsparcie, za to, że jesteście ze mną. Dziękuję też Marka, patronom, że jego wspieracie. Bo też masz swój Patronite. Oczywiście zapraszam. Patreon. A dziwo to jest bo Patreon. Ty jesteś międzynarodowy. No tak. Słuchajcie, no zapraszam do Marka na Instagrama, TikToka, Facebooka, YouTube'a. Wszędzie. No słuchajcie, chyba goszczę międzynarodową gwiazdę tutaj tak naprawdę. No tak kolokwialnie mówiąc, słuchaj. No, wiesz, A masz coś tak, to jeszcze kończąc po raz czwarty, Do że 3 idziesz razy do sztuka. sklepu po bułki i że foty i tak dalej? Tak. Masz. Miałem tak, szczególnie jak się wybijały te pierwsze filmiki. Było to dla mnie, powiem Ci, strasznym szokiem. To opowiem jeszcze o najlepszej sytuacji. Dobra, już nie kończmy tak szybko, nie ma co tak, wiesz, tutaj przyspieszać tego nieuchronnego, ale Dokładnie. miałem taką sytuację, kilkukrotnie była śmieszna, ale jedna była najlepsza. I to była taka, że kręciliśmy akurat klip do Voodoo People. I Voodoo People też było ciekawym klipem, ponieważ w nim pierwszy raz wystąpił Grzyb. Grzyb, czyli postać Fungi, on ma jakby swoją taką pseudonim. Jest to jedna z postaci tego Moonversu, która tam walczy między sobą na tych filmiczkach. I ten Grzyb właśnie pierwszy raz Marta stworzyła tą postać z sombrero i tam pomalowała cały strój. Do tego właśnie klipu Voodoo People, który był jednym z coverów po prostu na Retropoland Volume 2 akurat. I klip miałem taki pomysł na to, że jako, że ja też lubię zbierać grzyby, czy też lubiłem, to klip będzie taki, że chodzę sobie po lesie z koszyczkiem i zbieram grzyby. Zbieram jednego grzybka i nade mną pojawia się grzyb potwór, który chce mnie złapać i taki trochę horror się z tego robi, bo w oryginalnym klipie do Voodoo People oni tak tam biegali po mieście, po lesie i po takich różnych rzeczach i miałem taki pomysł, żeby nawiązać do tego klipu, ale w takich polskich realiach, no nie, że goni cię potwór grzyb, co jest bardziej polskiego. I to wyglądało tak, że akurat kręciliśmy scenę, gdzie byliśmy w Arturówku i tam zaparkowałem samochód w takim miejscu, że trochę się bałem, że jakiś leśniczy albo straż miejska może mnie za to dopieprzyć, no nie? Nie chciałem mieć mandatu, bo wiesz, to by trochę wzniosło budżet tego klipu o dość dużo pieniędzy. I pamiętam, że akurat kręciliśmy ujęcie, kiedy ja zrywam tego grzyba i muszę sobie wyobrazić, że przede mną się pojawia stwór grzyb, którym też byłem ja, że przede mną się pojawia ten stwór grzyb i muszę sobie to wyobrazić i jakby tak upadam na plecy, na tą nam ściółkę i uciekam, no nie? I pamiętam, że akurat właśnie podnoszę tego grzyba, upadam na tą ściółkę i słyszę za sobą takie dzień dobry. Wykrzyczany, no nie? W tym lesie w Arturówku, no nie? I ja już po prostu przerażony mówię, no super, mają mnie. 1000 złotych. Koniec. No już mnie dobra, już szykuję w głowie tam, wiesz, szykuję w głowie 5 scenariuszy, co mu powiedzieć, żeby po prostu z tego może jakoś wybrnąć, że może było pouczenie, cokolwiek. Cały zestresowany już. Odwracam się, mówię, dzień dobry panu. On tak,
czy to Maro Maro? Poznałem po kurtce i ja takie, no nie. No nie, no gościu... Ale nawet- był to strażnik miejski czy tam policja? Nie, ziomek. To bo- był jakiś okej. ziomek po prostu. I ja tak podchodzę do niego taki roztrzęsiony, no nie, bo po prostu... Ja jeszcze nie wyszedłem z tej fazy, że to jest strażnik miejski, no nie? A to był jakiś po prostu ziomek, który spacerował po lesie i poznał mnie po mojej tej takiej kurtce, zielono-fioletowej kurtce, no nie? I sobie z nim chwilę pogadałem, było bardzo wesoło, zrobiliśmy sobie wspólną fotę, no w ogóle super. Kończąc historię, no zostałem rozpoznany w lesie przez jakiegoś ziomka, który akurat przechodził i widział, jak upadam na ściółkę, patrząc na niewidzialnego grzyba. I myślę, że to jest chyba naprawdę najlepsze możliwe zakończenie. Słuchajcie, bardzo przemiłe spotkanie. Maro, mam nadzieję, że uda nam się wielokrotnie jeszcze zobaczyć Twoje nowe, ciekawe pomysły, a znając Twoją kreatywność, na co wpadniesz za 2 czy za 5 lat, to może być naprawdę totalny sztos, total gigant. I wtedy wszyscy odnajdą to nagranie i ja wreszcie będę miał milionowe wyświetlenia. Nie, żartuję sobie. Oczywiście takie durne wie? marzenia gdzieś tam mogą być, ale wszystko jest możliwe. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że mogliśmy z Markiem sobie spokojnie pogadać. Jeszcze pogadaliśmy przed wywiadem, pogadamy sobie po, jeszcze nie raz się dzwonimy telefonicznie, ale w tym momencie kończymy. Może druga część kiedyś będzie, coś wymyślimy. Dzięki serdecznie jeszcze raz, Marku. Dzięki za Twoją wiedzę, za Twoje doświadczenie, podzielenie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Oczywiście na OWDrive Fan Studio i w cyklu OWDrive Talks.